regulacja kąta tutaj tego stolika. Co to było? Cisza. Jest cisza. No obojętne. Zaczyna się. Zaczyna się. To jest już pęknięte. To jest właśnie Parkset. Dobra, bo teraz jak na złość coś nawet działa. Cześć Wam, witam Was w moim warsztacie, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj na moim stole te oto duże pudełko, w którym jest sprzęt firmy Parkside, czyli zakup z Lidla. Tak jest, byłem z żoną na zakupach. Ja tam nieczęsto chodzę do tego sklepu z wiadomych przyczyn. Nie ma tutaj na tym kanale dużo Parkside'a. Było kilka rzeczy. Przede wszystkim, mile wspominam oczywiście Sturgarko Grubościówkę. Jest troszeczkę filmów na ten temat. Sprzęt mam do dzisiaj. Taka ciekawostka. To, co mówiłem kiedyś, że będzie live, wystawię od złotówki. To wszystko będzie. Muszę się do tego po prostu zebrać. O tym jeszcze dzisiaj porozmawiamy. A dzisiaj znalazłem takie bardzo fajne urządzenie. Mam nadzieję, że fajne. Dzisiaj ją tak na spontanie sobie otworzymy, sprawdzimy, omówimy. Sprawdzę ją oczywiście po swojemu. Zobaczymy, czy ona się nadaje do czegokolwiek. Jeśli tak, to będę mega zadowolony, bo udało mi się ją dostać naprawdę w dobrej cenie, ale o tym za chwilę. Zaczynamy otwierać szybko, żeby to nie trwało oczywiście jak zwykle zbyt długo. Zaczynamy. Dobra, słuchajcie, zaczynamy. Szybciutko, mam kamerzystę, także pójdzie raz, dwa. Otwieramy, szybko to przeglądamy. Tutaj nie będzie jakichś unboxingów, a to tak było zapakowane, a to tak, nie ma na to zwyczajnie czasu. Ale spójrzmy, o Jezus Maria, ale będzie tu trochę składania. Słuchajcie, jest to taka oczywiście szlifierka. Bardzo fajna, bo jest dwufunkcyjna, ale jest rozłożona faktycznie. Powyciągam to szybciutko, słuchajcie, i zaraz będziemy to omawiać i patrzeć. Ja tego oczywiście jeszcze nie oglądałem. Nie ukrywam, słuchajcie, że zakup takiej szlifierki mam w planach, miałem w planach, jest na mojej liście od dawna. Dlaczego? No bo to jest bardzo fajne urządzenie, tylko ja oglądałem urządzenie bardzo, bardzo podobne, bliźniacze bym powiedział nawet, do tego firmy Triton. Niestety tamte urządzenie kosztuje 1400 zł, tak pi razy oko. Pewnie nie jest warte swojej ceny, bo jest to naprawdę super sprawa. Do jakichś małych warsztacików, do jakichś takich, wiecie, robimy różne rękodzieła, tego typu rzeczy. No to nie czarujmy się, no, szlifowanie jest etapem, którego no najbardziej nie lubimy, a jeżeli go nie zrobimy porządnie, to szlak trafi cały efekt końcowy, krótko mówiąc. Co byście nie zrobili fajnego, to oczywiście, jeżeli to nie będzie dobrze wykończone, to efektu nie będzie. Słuchajcie, tak to wygląda. Pierwsze wrażenia są najważniejsze i najszczersze. I teraz słuchajcie, patrzcie, tutaj mamy blat z jakiegoś stopu. Nie wiem, co to jest, nie mam pojęcia. Blat jest żebrowany. Teraz przybliżmy to tutaj bardzo blisko. Jest tutaj, powiem Wam, ze 4 mm. Żebra, cały blat na dotyk ma około 3 mm. Ta część to już jest, bo to jest jakiś odlew, to ciężko wyczuć. Może to też być odlewem, ale jest, widać, że jest cieńsze i tu już jest jakaś blacha chyba tłoczona. Bardziej tak, bo tu już widzimy, słuchajcie, tu już widać jakieś spawy, także do tej poprzeczki, także to jest blaszane, to jest, słuchajcie, jakiś odlew. Bardziej masywny, podejrzewam, dlatego, że tutaj będzie mocowany cały ten zespół, na przykład ten. Nie będę tutaj przeglądał bardzo instrukcji, spróbuję to ogarnąć po swojemu. Teraz tak, no mamy taką, słuchajcie, szlifierkę taśmową, oscylacyjną i cały bajer polega na tym, że jest to urządzenie, na czym mi zależało i właśnie urządzenie, o którym wspominałem, marki Triton też to ma, że mamy, nie dość, że mamy ruch obrotowy, to jeszcze mamy ruch oscylacyjny. Mamy tutaj ten zakres. I teraz wróćmy na chwileczkę tutaj do pudełka, bo takie podstawowe informacje powinny być zamieszczone na pudełku. I teraz zobaczcie, mamy tutaj w dwóch wersjach. Mamy tutaj na takiej taśmie szerokiej, czyli szlifierkę taśmową. Mamy tutaj stolik, zresztą to za chwilę Wam pokażę. I tutaj, o ten parametr mi chodziło, 16 mm oscylacji, czyli papier nam się kręci w kółko.
plus do tego góra-dół, on chodzi 16 mm i to jest bardzo fajne. 450 watów mamy mocy, także 8 metrów na sekundę. Ok. I teraz zobaczcie, tutaj zanim ja to poskładam, mamy opcję takiej szlifierki, czyli mamy tutaj powierzchnię płaską o długości, podejrzewam, nie wiem, 25 cm. Mamy tutaj wałek o promieniu jakimś większym i wałek o promieniu jakimś mniejszym. Zaraz sobie to zmierzymy. I mamy osobną funkcję, czyli już takie po prostu wałki. Tak samo ona wtedy góra-dół chodzi i możemy sobie rozszlifowywać jakieś wewnętrzne po prostu okręgi, otwory i tak dalej, i tak dalej. To plus to. Niekiedy to są dwa różne urządzenia, niekiedy są właśnie zespolone, tak jak tutaj, tak jak w Tritonie. Bardzo fajna sprawa, ogólnie do szlifowania. Dobra, jedziemy dalej, słuchajcie. Rozpakuję to raz, dwa. Spróbuję to podłączyć. Co my tu mamy? Mamy takie coś. Aha, i teraz tak, albo zakładamy oś i zaczniemy sobie od takich wałeczków. Skompletujmy to może. Raz, dwa. Słuchajcie, ja sobie na to zrobię jakieś takie stanowisko tutaj na stałe. Naprawdę powiem Wam, że temat szlifowania to jest ważny temat. Przy jakichś, tak jak ja na przykład robię różnego rodzaju deski do krojenia, takie słuchajcie, fikuśne kształty. Ogólnie no mnóstwo, naprawdę mnóstwo zastosowań. Jeżeli to by było, jeżeli to będzie działało faktycznie, tu mamy, słuchajcie, w środku taką gumę i co? I nakładamy sobie taki papier. I teoretycznie, jeżeli to po prostu ściśniemy przez podkładki, to ta guma nam powinna delikatnie zwiększyć średnicę, co spowoduje zablokowanie się papieru. Taka jest teoria według mnie, tak to powinno działać i zaraz się przekonamy. Damy sobie to wszystko na miejsce. Ja już to oczywiście... A czemu tu nie ma gumki? Aha, bo co? A, ta najmniejsza, widzicie, już idzie na samą ośkę, tylko bez... No to też będzie ciekawe. Dobra, ok, ta najmniejsza już jest bez gumki. Resztę wszystkie mają tutaj taki czpień gumowy, który będzie teoretycznie blokował nam papier. Powyrzucam sobie to wszystko ze stołu, żeby to fajnie wyglądało. I tutaj mamy takie talerze, które tam po prostu uzupełniamy średnicę, aby po prostu przy różnych średnicach... Nie, to raczej te. To zaraz zobaczymy, do czego jest. To raczej te talerze. Ok, dobra. I tu widziałem, że jest na to też miejsce. Aha, zobaczcie, to nawet jest miejsce, żeby odłożyć cały ten zespół. Tak? Tak. Chyba tak. Cyk. No jakoś tak, nie? Nie, tak. O, cyk. To gdzie? Pamiętajcie, to jest spontan bez cięcia, także jest jak jest. Dobra, widzicie, mamy odłożony ten zespół. I teraz tak, tutaj mamy... Co tu mamy? Tu mamy... To jest jakaś taka guma. Za chwilę zobaczę, zlokalizuję to, do czego to jest. Cyk. 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 Tu mamy 3 i mamy jeszcze 2 z tej strony. Raz. 2. Dobra, to mamy włożone, słuchajcie. Szybciutko rozpakuję jeszcze. Zobaczymy, co tutaj mamy. Mamy coś takiego. Mamy tu jakieś śrubki, pokrętła. Tu mamy kolejne elementy. Klucze. To takie klucze, wiecie, blaszane klucze, ale są. Dobrze. Słuchajcie, montujemy sobie na początku. Co zrobimy na początku? Zaczniemy może od tego dużego zespołu. Także spróbujemy sobie to zamontować i zobaczymy, jak to będzie działać. Przede wszystkim, wiecie, czego się jeszcze obawiam? Obawiam się dwóch rzeczy, znaczy obawiam się. Jestem bardzo ciekawy, jak będzie działał, bo jak widzimy, tutaj mamy, słuchajcie, taką komorę. W środku jest taka komora na odzysk całego urobku. I to może być dobry patent, że to jest w zamkniętym po prostu elemencie. Tutaj mamy podłączenie odkurzacza. I to jest też ciekawe, na ile ten odkurzacz da radę odzyskać ten urobek. To sobie oczywiście sprawdzimy. Tam jakichś wielkich szlifowań nie będziemy robić, bo się nie chce za bardzo ubrudzić, nie jest to potrzebne, ale będziemy szlifować spokojnie. Zobaczymy, jak ta taśma się prowadzi, czy nie ma bić, czy to nam nie ucieknie po prostu ze stołu, bo jak wiemy, z jakością tych urządzeń bywało różnie i to widzieliście na moim filmie o grubościówce, gdzie niestety na bieżąco musiałem prostować blaty. Na szczęście tutaj te blaty wyglądają, słuchajcie, na w miarę dobre.
Ale jak nie, to je zaraz wyprostujemy, spokojnie. Nie no, spokojnie. Jest ok, do takich prac jest jak najbardziej. Regulacja kąta tutaj tego stolika. No nie wiem, czy to jest do czegoś potrzebne, może komuś się przyda. Ok, ja to montuję, przyjrzę się tutaj troszeczkę jak to zrobić, żeby od razu nie zepsuć i za chwilę się widzimy. Dobra, przeglądałem sobie tak szybciutko, tylko poglądową instrukcję, słuchajcie, abym po prostu nie robił tego 5 razy tego samego. Fajnie jak zwykle w instrukcji mamy rysunek złożeniowy całego urządzenia, także jak ktoś lubi podłubać, kiedyś się to zepsuje, to będzie można z tego skorzystać. Dobra, złożymy to, słuchajcie, zacząłem wkręcać sobie ten czpień i tutaj ja jestem bardzo już na tym etapie ciekawy, jak on będzie wyglądał po włączeniu, czy już tutaj nie będzie bicia, bo to jest, że tak powiem, element kluczowy i bardzo ważny temat. Kabelek, no nie wiem, czy on ma 2 metry, nie za długi, dlatego ja sobie musiałem tutaj już zorganizować przedłużać, bo do żadnego mojego gniazdka niestety nie sięgał. Dwie sprawy już załatwimy na dzień dobry, czyli zobaczymy bicie bądź niebicie tego czpienia i oczywiście głośność tego urządzenia mnie bardzo ciekawi, także włączamy to. Jest delikatne bicie, nie powiem, że nie ma w ogóle bicia, ale nie ma tragedii chyba. Nie ma tragedii. To jak dokręciłem, nie myślałem, że będzie dużo gorzej, szczerze mówiąc, ale słyszeliście to? To jest naprawdę ciche. Ja się bałem, że wiecie, że to będzie jak z czołgiem. No właśnie, drugi film, o którym wspominałem, tak będę wam, co mi się przypomni, to wam będę mówił o Parkside'zie. Tam jest, o, ta szlifierka. I powiem wam szczerze, że ta szlifierka naprawdę już ledwo działa. Szczela coś w środku, ale jest skuteczna, naprawdę. Jak ja robię, słuchajcie, te takie stoliki, nie stoliki z jesionu, no to ten pierwszy szlif taki zgrubny, no to te szlifierki taśmowe to jest super. I ja tą szlifierkę zrobiłem taką stację do niej, jako szlifierkę stacjonarną. Zrobiłem to w takim trójkątnym układzie. Zobaczcie sobie ten film, bo możecie sobie naprawdę fajnie wykorzystać tego typu szlifierki, nie tylko Parkside'a. I to był naprawdę szczerze mój pomysł. Także film odbił się naprawdę, przyjął się pięknie na YouTubie, super, mega dużo wyświetleń. Ja wtedy, słuchajcie, przy okazji tak szybciej to taka historyjka, ja wtedy jechałem na targi LubDev, spotkać się z innymi twórcami, z kolegami z forum, w ogóle ze znajomymi, poznać ich przede wszystkim i z tego wrażenia, że tam chyba jadę, zapomniałem włączyć monetyzację na YouTubie i ani złotówka nie wpadła za ten film, a to był drugi najlepszy mój film na kanale. Nieistotne, nieważne, można go sobie oglądać nawet dzisiaj. Mówię wam, fajny pomysł. Teraz mamy coś takiego tutaj, no ale tutaj, czekajcie, mamy tej powierzchni płaskiej, no tak jak mówiłem, no można to przyjąć 20 cm, słuchajcie, 20 cm i teraz mamy tutaj dwie średnice tych wałków. Fajnie jest to zrobione, że to jest szersze, węższe, bo tu już możemy sobie część tematu załatwić szlifując na tej stacji, nie musimy zakładać szpieni. I tutaj mamy, słuchajcie, 40 mm jest z tej węższej strony i tu zobaczmy, tak pi razy oko, mamy 80 mm średnicy w tej tutaj, z tej strony tej stacji. Generalnie tutaj mamy, słuchajcie, taką, napisane jest na tym pudełku, te papiery, które mam tutaj poustawiane, mają średnicę 13 mm, 19, 26, 38, 51, 40 i 80, tak? Jak mówiłem, jak dobrze pamiętam, i 80. Także, dobra, montujemy to. Mamy czpień zamontowany i teraz tak. Ten element, taki dość giętki, gumowy, to jest turbinka taka, którą zakładamy tutaj sobie na ten czpień, żeby nam wypychała tutaj w kierunku tego wylotu ten cały urobek, ten cały pył drzewny, który zeszlifujemy. I teraz, słuchajcie, mamy do tego, co my mamy do tego. Teraz możemy sobie, założymy najpierw tą stację, co? No, założymy stację,
całą stację założymy. Cyk, jakoś tak. O, ok. I teraz możemy sobie zrobić tak. Mamy jeszcze takie rzeczy. Zobaczmy, co tu jest do stacji. Zakładamy cyk, zakładamy stację i zakładamy podkładkę, ale nie tą. Aha, ja sobie tutaj poprzymierzałem, bo tutaj jest naprawdę dużo takich szczelin, gdzie wszystko praktycznie możemy pochować. Ale tutaj, aha, jest, dobra. I założymy sobie takie coś. O. Tu jeszcze była podkładka, co, czy nie? Tak, jest podkładka. Jest podkładka. No dobra, my nie damy podkładki. Ok, dobra, wszystko gra gitara. I teraz tak, mamy to ustawione. Te pokrętło, podejrzewam, znaczy nie podejrzewam, tylko na pewno jest do regulacji pracy samej taśmy. Jeżeli ona będzie uciekała w dół albo w górę, to za chwilę sprawdzimy. To się tutaj to będzie regulowało. No tutaj to niestety delikatnie tam na dole lata, ale pal licho 6. Tutaj mamy taką dźwignię, która nam po prostu zwalnia naprężenie papieru. Możemy go sobie wymienić. Oczywiście mamy tutaj w środku, nie wiem czy to będzie widać, kierunek pracy i tutaj u góry mamy również strzałkę namalowaną z kierunkiem pracy tego papieru, czyli jeżeli on idzie tak, strzałka tak, to sobie ogarniamy elegancko. Coś już założyłem fajnego, ja lubię takie drobiazgi, bo ktoś myśli, albo no nieważne, ten skos, na przykład fajnie, że to jest taki drobiazg, że to jest taki skos, że nam to ułatwia montaż samego papieru, ale to jest takie moje tam, że tak powiem, małe spostrzeżenie. Dobra, włączamy tą maszynę, słuchajcie, zobaczymy jak to będzie z papierem szło, czy nam tutaj nie pozrywa tej taśmy, no i będziemy to regulować. Co to było? Coś, ona nie umiała się rozpędzić, no. Mam paragon. I teraz, słuchajcie, ona pracuje w miarę dobrze, ale o widzicie? Teraz ucieka na dół, jak ręce w drugą stronę idzie. I cały czas do góry, czyli muszę ją... O, i jeszcze troszkę. No i mamy teraz elegancko, słuchajcie. Mamy teraz elegancko. No i teraz, no powiem Wam, że nie wygląda to źle. Nie wygląda to źle, a przede wszystkim podoba mi się to, że jest naprawdę cicha. Myślałem, że będzie dużo, dużo gorzej, bo powiem Wam, pokażę Wam o czym mówię. Jeżeli ktoś nie zna tego, na przykład takiej szlifierki, no to zaraz zobaczycie, o czym ja mówię. No tego typu sprzęty mają tą zaletę, że zmuszają Was do przestrzegania BHP, czyli ochronniki słuchu i tak dalej. Wiecie o co chodzi? No właśnie. I słuchajcie, mamy jedno załatwione. Dobra, wyciągam odkurzacz i widzimy się za chwilę. Dobra, słuchajcie, wyciągnąłem odkurzacz Parkside'a, który też Wam pokazywałem, też kupiłem. Ja go kupiłem co prawda na Allegro, tam miałem pewne problemy z tym odkurzaczem, bo się okazał jednak nie nowy, a używany, według mnie. Nieważne, nie chodzi o to, ale Parkside. On ma regulację mocy, także to sobie też może tutaj będzie się fajnie sprawowało. Nie na niego, tutaj dawaj. Nie, ty, pasuje. Nie, chodziło mi głównie o to, słuchajcie, no patrzcie, to jest firma. Parkside pasuje. O to mi chodziło, że powinno, że miałem nadzieję, że to będzie pasować. I teraz sobie go włączymy. Aha, dobra, jeszcze przełączymy go na elektronarzędzie. Reklamuję Parkside'a. Masakra. Nie reklamuję, słuchajcie. To jest zakup mój, osobisty, ale nie ukrywam, słuchajcie, wiem o tym, zdaję sobie z tego sprawę, u mnie jest mało Parkside'a, ale no nie czarujmy się, Parkside jest magnesem na YouTubie, YouTube działa jak działa, trudno, ciężko się tam wybić. Parkside'em można przyciągnąć nowych widzów na każdy kanał. Gazetek pokazywać nie będę, to nie moja bajka, mam swoje zdanie na ten temat, nieważne. Ale zastanawiam się powiem Wam szczerze, zastanawiam się nad tymi narzędziami Parkside, bo naprawdę coraz ciekawsze są te sprzęty i naprawdę warto według mnie je pokazać. Warto Wam je pokazać, warto, żeby nowych widzów przyciągnąć na kanał. Jeżeli jesteś nowym widzem, to nie mówię, że masz subskrybować od razu ten kanał, bo to też nie o to chodzi.
chciałbym gromadzić widzów, których to po prostu interesuje, to co mówię, to co pokazuję. Zobacz, jakie robię filmy. Robię filmy na przeróżne tematy, a już ostatnio to już i mechanika, i bus, i minikamper, i lasery, i drukarki, i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście nadal jest to główny chyba temat, praca w drewnie, ale już nie jest tak 80%, może 70%. Będą, dobra, nieważne co będzie. Wracamy do tego. Jesteś nowy, pooglądaj inne filmy, podoba Ci się, zostajesz z nami, subskrybujesz i tyle. Tyle mam na ten temat do powiedzenia. Włączam tą, biorę kawałek, jakieś deseczki, zobaczymy jak on sobie tu będzie działał. Teoretycznie jest tu wszystko ładnie. Aha, mamy tu jeszcze taki element. Paulina, oddawaj go. Taka blokada, a jest tutaj, ja wiem, ja już ją dałem na miejsce, bo tu mamy, wiecie, takie wszystkie miejscówki na to i dajemy sobie to tu, a w sumie to możemy go faktycznie zamontować. Dajemy sobie tu, przykręcamy sobie tutaj taką śrubką, o, to jest taki stoper po prostu, żeby nam ta taśma nie wciągła tego materiału, który szlifujemy. Ja bym go tutaj, zobaczcie, z tej strony, no to jest takie malutkie troszeczkę to. W sumie, no tutaj to będziemy raczej takie małe elementy robić. Dobrze, ok, włączymy to za chwilę. Znaczy za chwilę. Aha, wiem co chciałem zrobić. Podłączyłem go, dałem na elektronarzędzie, zobaczymy czy zareaguje w ogóle na odkurzacz. Dobra. Cisza. Jest cisza. Słuchajcie, ochronników słuchów nie będę zakładał, bo będę je co chwilę musiał ściągać, a nie ma tragedii, ale założę sobie okulary, bo jest po prostu za wysoko jest ta szlifierka, jest praktycznie, ona do pracy jest oczywiście, taka wysokość jest niewygodna, no i teraz ten pył będzie, że tak powiem, pchał się do moich oczów, a ja już przez głupie szlifowanie na pogotowiu wylądowałem kiedyś. Nic groźnego, ale bardzo upierdliwego. No i dużo nerwów na tej placówce straciłem w poczekalni, ale no, wiadomo o co chodzi, nie? Dobra, biorę jakieś drewienko. Dobra, nie jakieś tam drewienko, kawał dębu, że tak powiem, kawał stolika dębowego. Włączamy, szlifujemy, zobaczymy. A! No obojętne. Stop. To się ślizga. Zaczyna się. To jest już pęknięte. To jest właśnie Parkside. Ale dobra, robimy to. Wszystko jak leci. Zaczyna się. Dobra, słuchajcie, troszeczkę tutaj musiałem się pobawić tym. To już się rozsypało. Pękło. Tutaj jest, no pękło, no po prostu pękło i tyle. Nieważne, mam takie coś, ale powiem Wam szczerze, że z tą stacją jest problem. Jest problem, bo ona, nawet jak ją wyregulujemy, że ten papier jest, no nie rusza się, nie idzie do góry. Nie idzie na dół. No teraz jest dobrze. Zmieniłem materiał, bo tamto to totalnie nie jest ten kaliber. To jest jakaś tam zwykła sosna czy świerk, tamto była dębina. No już nie chodzi może, że dębina, ale to jest słabe. Powiem Wam szczerze, że ja myślałem, że to będzie 450 watów. To powinno być, kurde, no kurde, to w tej stacji, którą ja tam zrobiłem, no dobra, to ma faktycznie, to jest 900 watów, no 2 razy mocniejsze,
ale to tego nie zatrzymacie, no nie ma opcji, nie? Fakt faktem, że Larmo jest większe, ale tak czy siak sprawdzimy jeszcze to, bo tutaj aż takie duże siły nie powinny być. Co nie zmienia faktu, że no troszeczkę mnie, powiem Wam szczerze, no zaniepokoiło to. Dobra, spróbujemy to jeszcze na takim materiale i ja Wam pokażę, o co chodzi, że no, ten ruch góra-dół powoduje po prostu przesuwanie się tej taśmy, to jest bez sensu. To jest po prostu bez sensu. Dobra, włączam tutaj, a nie, dobra, bo już to przepiąłem tam, cyk. Dobra, bo teraz jak nazwać coś nawet działa. Ale tak, ja to robię naprawdę bardzo delikatnie i ja już wiem, że to jest naprawdę, no trzeba pracować tym z wyczuciem, że tak powiem. To nie jest, słuchajcie, taka maszyna, że no sama moc o tym świadczy. Dobra, włączę to jeszcze raz, bo teraz może mi się tak udało ustawić tą tarczę, taśmę idealnie. Włączam jeszcze raz, jeszcze spróbuję teraz tak po całości. Idzie już pomału do góry, już idzie do góry. Trzeba naprawdę bardzo, bardzo wolno. No. Naprawdę bardzo, bardzo wolno idzie, bo w momencie, gdy ja dociskam bardziej, no to po prostu ściąga ten papier. Można by było się tu Można by było to przerobić na mocniejszy naciąg, ale to wtedy nie będzie miało siły. Także zresztą wiadomo, to nie chodzi o to, żeby to zaraz, chociaż znając mnie to różnie bywało. Dobra, jeszcze raz spróbuję, pokażę Wam teraz specjalnie, że dam troszeczkę, no ale widzicie tutaj, ten odkurzacz w ogóle działa? Dobra. Przełączę szybciutko, tak jak to było. O. Tak, tą osłonę sobie odsuniemy na bok. I teraz dobra, słuchajcie, spróbuję to tak. Najpierw to wyreguluję, troszeczkę w dół obniżę taśmę i później będę szlifował. I po kilku sekundach szlifowania pokażę Wam, jak łatwo to zablokować. Idzie cały czas na dół. Dobra. Dobra, powiem Wam uczciwie, że ja bym chciał, żeby to było trochę mocniejsze, ale z drugiej strony jest to do ogarnięcia. No po prostu no, to jest mała maszyna hobbystyczna i trzeba to robić powoli. Ale dobra, ja jeszcze spróbuję jakąś dębinkę wziąć, bo jestem bardzo ciekawy, jak ona sobie poradzi z dębinką. No i przechodzimy do tych trzpieniów, no bo tutaj powinno być, teoretycznie powinna być
no silniejsza, no wiecie mi o co mi chodzi. No już nie ma tej straty mocy jak tutaj na tej taśmie i na całej tej stacji. Zaraz wracam. Żeśmy już zaczęli na tym kawałku, no to wróćmy do niego, po prostu będę to robił delikatnie i zobaczymy, czy mi się uda wyszlifować tą krawędź. No i jak mi to będzie szło, czy to w ogóle jest gra warta świeczki. No dobrze, moi mili, technika pracy to jest słowo klucz przy tym urządzeniu. Idzie na tym pracować, ale jak widzicie, no trzeba naprawdę robić to z wyczuciem. No i to nie będzie, słuchajcie, to nie będzie urządzenie na jakieś wielkie elementy. To, że tu mamy, czekajcie, zmierzmy, pewnie ze 100 mm, 100 mm, no to oczywiście nie podjedziemy z kantową 100 mm, to jest bez sensu. To jest taka typowa krawędziówka, słuchajcie, do desek, no wiadomo, że deski, no to maksymalnie, ja robię na przykład maksymalnie 4 cm, ale te fikuśne deski, te wiecie, o takich kształtach, no to są 2 cm, 2,5 cm. Dobrze, dobra wiadomość jest taka, że no nie spadła ta taśma teraz, no tutaj troszeczkę poszlifowałem, także przezbroję ją teraz na te czpienie, bo tego jestem szczerze mówiąc bardziej ciekawy. Mam nadzieję, że tutaj naprawdę będzie można było więcej tej siły użyć w sam docisk tym materiałem do papieru. Przezbroję ją raz, dwa, słuchajcie, zresztą to jest moment, to możemy to razem zrobić. Możemy ją nawet wyłączyć z prądu, chociaż wystarczy tu w odkurzaczu tam na 0, także tutaj już mi jest to dla mnie bezpieczne. No fajnie, wszystko fajnie, no tu tym to się, zdziwiłbym się, jakby się nic nie rozsypało. No trochę szybko się rozsypało, co prawda, no ale... Dobra, tą stację daję sobie na bok, dam ją tutaj na miejsce. No powiem Wam, że na początku się przeraziłem, no teraz troszeczkę się uspokoiłem, no bo jednak technika pracy tutaj będzie kluczem. No to nie są, wiecie, no ja się tu troszeczkę przestawiłem na te stare maszyny, no to tam można troszeczkę sobie więcej pozwolić. Chodźcie tutaj teraz, zobaczcie, jak to wygląda. Tutaj ta turbinka działa nieźle. Tutaj w środku jest, słuchajcie, pusto. Tutaj wiadomo, że na tych jakichś elementach, na tych kształtach się te trociny zatrzymują. No tak to wygląda. Ale tutaj z przodu, zaś, no tutaj no ten odzysk już tutaj no nie działa w 100%, wiadomo, nie? Dobra, co teraz? Jak to teraz wygląda? Dajemy sobie ten element, jak sądzę. Czekajcie, ja sobie tu trochę wyczyszczę. Kamerzysta, odsuń się troszkę, bo będziesz tu na mnie zaraz psioczyć. Dobra. Cyk. I co teraz? No zobaczymy. Zobaczymy, czy chociaż ta opcja się obroni. Bo na razie jest... Znaczy, 5 minut temu byłem załamany. Mówię, no, znaczy załamany, tu nie ma problemu. Oddaję, to oddają kasę i tyle. No, co tu dużo się stało? To spasuje? Bo tu powinna być zwykła nakrętka, ale... Nie, to nie styknie nam gwintu. No dobra, gdzie jest ta nakrętka? Tutaj jest. Cyk. A, damy tą podkładkę, pewnie jej nie trzeba. Tu jakiś motylek bym sobie zrobił oczywiście. To nawet nie ma dwóch zdań.
Tu w środku jest imbus, czyli możemy to z imbusem zblokować, dokręcić. Jakbyśmy już tak chcieli, super, super, ale myślę, że... Aha, dobra, czekajcie, bo to zaś ten papier nam się nie napręży. Dokręcimy to w ten sposób. O, i dobra. I powinno być dobrze teraz. Aha, i teraz słuchajcie, tutaj tą szczelinę uzupełniamy tymi krążkami, które są tu i tu. To jest największy rozmiar tego czpienia szlifującego. 51 mm. Mamy je opisane. Krążek, a sam czpień, tak jak czytałem wcześniej, no to już jest wszystko plastik. To tak pasuje, powiem Wam. Aha, dobra, w tą stronę 2 cale. Nie, pasuje, jest ok. Dobra, jest ok. Włączamy. Mam nadzieję, że naprawdę będzie teraz trochę lepiej. Nie działa. Dobra. Cyk. Ale co chodzi o bicie, no to Wam powiem, że jest ok. Nie ma bicia. Wygląda to dobrze. Sami zobaczcie. Nie, no fajnie, dobra. Tutaj już jest temat o wiele, wiele lepszy. Lepiej to wygląda, naprawdę można docisnąć. Wiadomo, no też z umiarem, przecież nie ten, ale no dobra, spróbujmy to zatrzymać. Oczywiście zatrzymać się da, ale zobaczcie, no żre o niebo lepiej. To wszystko fajnie wygląda, także zrobię jakąś kształtkę, jeszcze Wam pokażę mniej więcej, co tu można za pomocą tego zrobić. I przechodzimy dalej. Dobra, przy okazji pokażę Wam najprostszy i najwygodniejszy tip na cięcie wyżynarką. Kładziemy sobie taflę steropianu, jeżeli macie dłuższy brzeszczot, to 2 tafle steropianu. Jak sobie odrysujecie kształt dechy czy czegoś, macie mega wygodną pracę, nie na żadnym krawędzi, przesuwania, cudowania, macie stałe podparcie, nic Wam nie klinuje, brzeszczot pięknie idzie tak jak chcecie. Ja sobie tutaj wytnę tam byle jaki otwór. O, i teraz bierzemy sobie wyżynarkę i coś tam sobie wytniemy w miarę okrągłego. No, zaraz. Dobra, wyszło krzywo, ale to nawet lepiej, słuchajcie. Także tutaj przy okazji widzicie narzędzia Dedry, cały czas na testach i tak w sumie się zastanawiam, co byście wybrali? Te gadżety wszystkie z Parkside'a czy z Dedry? Napiszcie w komentarzu, bo jestem ciekawy Waszego zdania. Ja w tym Parkside'zie aż tak nie siedzę, a widzę, że to się po prostu zmienia. Dobra, odkręcę sobie to. I teraz rozszlifujemy sobie to w ten sposób.
Dobra, słuchajcie, to jest całkiem inna bajka, to po prostu idzie, fajnie ta robota idzie. Oczywiście tu by można było po prostu cyrklem albo jakiś kształt zrobić, żeby do czegoś bazować, ale to chodziło o sam taki szybki test. Także bez problemu, no tutaj jeżeli byśmy mieli, załóżmy w desce, w rączce jakiś tam fikuśny otwór, w rączce deski, no to zakładamy sobie taki malutki, możemy sobie to tam obrabiać, czy tam troszeczkę większym. I to jest fajne. Słuchajcie, myślę, że nie ma co przedłużać. Widzieliście to, co pokazywałem. Pokazywałem po prostu tak na spontanie i z marszu, bez żadnego tam wcześniejszego testowania. Jest jak jest. Z tym bardzo dobrze. Fajne na plus oczywiście, że ten ruch działa, że jest cicha, jak na tą firmę, na szlifierki tej firmy jest mega cicha. Naprawdę jest bardzo dobra. Tutaj ta praca jest fajna i to się na pewno przyda. Ta stacja, no wychodź, dobra, ta stacja, słuchajcie, po pierwsze, że no ta regulacja tutaj jest bardzo, bardzo taka, no trzeba trafić. Teraz przy ostatnim ujęciu to tutaj naprawdę fajnie to szło, bo wcześniej mi to spadało albo w dół, albo w górę. No ale tutaj praca jest dużo, dużo delikatniejsza. Trzeba to robić z wyczuciem, to nie jest do jakichś dużych elementów. Jestem ciekawy, jeżeli tutaj oglądają ten film właściciele takiej szlifierki bliźniaczej firmy Triton, ona jest o podobnej mocy. Czy to tak samo wygląda właśnie, że używając tej przystawki, no już trzeba uważać z tym dociskiem. Nie mówię, że się nie da i na pewno do jakichś malutkich elementów, do jakichś tam, no wiadomo, tak jak mówiłem, no brzeg deski do krojenia na przykład, no to nie jest grubość Bóg wie jaka 10 cm, no bo nie czarujmy się, tu na pewno nie podejdziecie, wiecie, z elementem 8 cm i nie dowalicie, wiecie, stałej siły do tego. Z wyczuciem można zrobić wszystko, ale fajnie, że to działa w miarę i nie ma bicia. To jest, powiem Wam szczerze, jest ok. Także no nie wiem, ja myślę, że ją zostawię, bo oczywiście, że słuchajcie, no kupiłem ją wczoraj, czy tam przedwczoraj. Bez problemu mogę ją wyczyścić i oddać, nie? Ale z drugiej strony zostawię ją tylko dlatego najważniejszy temat. Dlaczego? Cena. Cena jest tutaj bardzo ważna, słuchajcie. Ja za tą szlifierkę, jak dobrze pamiętam, dobrze pamiętam, dałem 599 zł. Na sklepie Lidla ja ją widziałem za 1100 zł. No chyba, że nie wiem, coś mi się w oczach poprzewracało, co w ogóle parcłem śmiechem i to wyłączyłem. Ona w sklepie była przeceniona z 800 zł na 599, z 799 na 599 zł. I powiem Wam, że tyle jestem w stanie za to zapłacić. No bo tutaj naprawdę funkcji mamy dużo możliwości. Ktoś jak szlifuje, te wyprowadzanie kantów to nie jest nic fajnego, zwłaszcza te wewnętrzne, nawet otwarte profile, te wewnętrzne łuki, nawet długie łuki, no to wiecie, no ta zwykłą szlifierką, no nie podejdziemy do wewnętrznego łuku, bo tutaj mamy te ograniczenie. Ok, z zewnątrz możemy to z wyczuciem robić tak nawet, nie ma problemu, ok, ale już jak mamy zakręt w tą stronę, no to jest lipa, nie? Czy ja ją polecam, czy nie? To nie wiem, to sami sobie odpowiedzcie, słuchajcie. No działa, tak jak mówię, no troszeczkę mi tej mocy tu brakuje, bo ja jednak jestem taki, że chciałbym szybko i tak wiecie, mocno i jak raz, dwa i zrobione. Ale tak jak mówię, z wyczuciem można wszystko zrobić. Fajnie na plus, że wykonanie jest naprawdę w porządku. Tutaj ten blacik, nic się tu nie ugina, wiecie, to jest naprawdę plus. Bo wiecie, rzeczy, o których się nie mówi, znaczy, że problemu nie ma. I trzeba czasami wrócić do tego specjalnie. Tu się nic naprawdę nie ugina. Mamy otwory, przykręcimy sobie ją do blatu i mamy fajną stację, bez problemu będzie nam to fajnie działało. Odzysk urobku jest jaki jest, tutaj widzę w tej konfiguracji ćpieniowej działa to dużo lepiej. W tej konfiguracji z tą stacją nie jest tragedia, ale tutaj z przodu ten urobek jak najbardziej jest w stanie się wydostać. Dobra, czy polecam, czy nie? Zostawiam to Wam. Wy mi napiszcie, czy byście taką szlifierkę kupili. Ja myślę, że jej nie oddam. Jednak, że jej nie oddam, troszeczkę trzeba będzie się po prostu na niej nauczyć pracować i myślę, że nie jedną deskę mi pomoże wyszlifować, no bo ja z tym szlifowaniem mam problem. Nie jestem aż takim cierpliwym człowiekiem, żeby to ręcznie wszystko ładnie wyprowadzać, a tak jak mówiłem, chociażbyście zrobili najlepszy, najpiękniejszy przedmiot, jeżeli go po prostu nie wykończycie dobrze, nie będzie dobrze wykończony, to cały urok jego zgaśnie i tyle, nie będzie efektu. Tyle bym oni mi
Kolejny Parkside na moim warsztacie. Tak jak mówiłem wcześniej, nie ma tu tego dużo. Raz na jakiś czas, na 2 lata. Ostatni film o Parkside był chyba z 2 lata temu. Nie, przepraszam, odkurzacz był, ale to już też pewnie rok minął. I tak to wygląda. To była moja prezentacja. Na gorąco widzieliście, co się zepsuło. Od razu jedna część już niestety się rozsypała. Musiałem użyć zastępczego narzędzia. Reszta przetrwała. Wykonanie nie najgorsze. Mega plus za cichą pracę. Nie ma bicia, to jest wszystko w miarę fajnie. Dla hobby, dla małych przedmiotów, dla po prostu takiej pracy z wyczuciem jak najbardziej. Jeżeli chcemy tu jakieś przedłużenia robić albo spasować to na przykład ze stołem równo z blatem i myślicie, że będziecie sobie brzegi szlifować dużych stołów, to na pewno nie. Także tyle, słuchajcie, z mojej strony dziękuję Wam bardzo i tak jak mówiłem, jeżeli jesteś nowym widzem na tym kanale, trafiłeś na ten film przez Parkside'a, bo nie ukrywam, mówiłem o tym wcześniej, jest to magnes na nowych widzów na YouTubie, tak to niestety działa. Zobacz inne filmy, jeżeli jest ok, subskrybujesz i widzimy się w kolejnych filmach. Cześć Wam, pozdrawiam stałych widzów oczywiście, Wy wiecie co robić, oddechy do dechy, zawsze Wam za to bardzo dziękuję. Tyle na razie, cześć.